W tym odcinku pokażemy zachodnią Kubę, a dokładniej miasteczko Viñales, położone w malowniczej dolinie, słynące z plantacji tytoniu, cygar, a także dzikiej natury oraz zapierających dech w piersiach krajobrazów. Tak wygląda ulica, w której mieszkamy. Domki też w takim starym stylu, trochę podobnym do Trinidadu, ale bardziej jakby nowoczesnym mimo wszystko. Mieszkamy w tym, no to fajnie wygląda. Dzisiaj mamy fajną przygodę. Będziemy robili coś, czego jeszcze tutaj nie robiliśmy, czyli jazda konna. Kobieta, cieszysz się? Zobaczymy, jak to wygląda. Będziemy podziwiać widoki urokliwej Doliny Viñales wraz z parkiem, gdzie znajduje się Park Narodowy. Zobaczymy. Przyroda, piękna przyroda przede wszystkim. To tak chiarino todo. To jest główny plac Viñales. Oczywiście José Martí, jak w każdym mieście. Kościół Viñales. Zobaczymy, jak wygląda w środku. Ale zobacz, niebieski dach jak niebo. Święty Świętych. Skromny, ale ładny. Zjedliśmy obiad i chcieliśmy udać się do Muzeum Viñales, ale mamy takie szczęście, że akurat dzisiaj, który dzisiaj jest? 22. Jest napisane, że 22 zamykają o 11 rano, więc sobie nie wejdziemy. Kolejne muzeum, gdzie przychodzimy i albo jest nieczynne dzisiaj, albo jest akurat jakiś remont, albo godziny otwarcia się zmieniły, więc nie mamy zbytnio szczęścia do tych muzeów. Muzeum poświęcone Adeli Ascuy Labrador, która walczyła w jednej z rewolucji kubańskiej. Raczej z tej, nie tej z Fidelem Castro, bo zmarła w 1915-14 roku, ale jednej z tej przeciwko Hiszpanom. I tak właśnie wygląda Viñales. Miasto spokojne, słynące z plantacji tytoniu, które rosną w najbliższej tej okolicy, w Dolinie Viñales. I raczej takie miasto spokojne, gdzie niezbyt dużo się dzieje. Teraz ze względu na ruch turystyczny otworzyły się restauracje i tak dalej, ale raczej jest to takie bardzo spokojne wiejskie miasteczko. Około tam niecałe 30 000 mieszkańców. Ale wygląda całkiem fajnie. Kolorowe budynki, jak to na Kubie. Wygląda Dolina Viñales z tymi charakterystycznymi mogotami, czyli takimi wapiennymi skałami, które wystają z ziemi. Wita szczęśliwa. Będziemy teraz jechać konno. Tutaj pan nam szykuje konie. Tak wygląda taka typowe wiejskie gospodarstwo Viñales. Jak się czujesz, Rita? Bardzo dobrze. Szczęśliwa? No to dobrze. To jedna z drzew z rodziny baobabów, które jest święte dla religii Santeria, czyli mieszanki religii afrykańskich z wierzeniami chrześcijańskimi. Mamy teraz pierwszy przystanek na naszej podróży. W oddali widać Mogoty. Bardzo ładnie. Pan
tutaj nam wytłumaczył, jak się produkuje kawę, jak się wytwarza kawę. Kawa sobie rośnie na takich krzaczkach. Jest stosunkowo tutaj trochę zacieniona. Wokół są drzewa, które dają cień, żeby nie było bezpośredniego słońca. Kawę się zbiera. Jak one są dojrzałe, są czerwone. Kładzie się tutaj, żeby je wysuszyć. 25 dni około się je suszy. Następnie przy użyciu takiego narzędzia lekko się tak dusi, żeby oddzielić nasiono od łuski. Dzięki temu narzędziu tutaj się oddziela. Następnie się tutaj praży tą kawę przez głównie starsze osoby, które mają dużo cierpliwości. Tą kawę się tam praży. No i to jest produkt po prostu gotowy. Można kupić kawę właśnie z tego miejsca za 10 euro. Też jest ciekawy miód i jego produkcja. Żeby znaleźć ten miód, wykorzystuje się psy, które znajdują te takie ule dzikie, powiedzmy, które są gdzieś tutaj w tej dolinie, ale nie używają węchu, tylko używają dźwięku, słyszą te pszczoły i się wydobywa ten miód, ale nie niszczy się gniazda. A to jest ciekawy rum, tutaj jest tylko z tego miejsca, który ma owoce guajawy, jakiegoś gatunku guajawy, który rośnie tylko tutaj, w tym regionie Pinar del Rio. I podobnie to spróbowaliśmy go, jest bardzo dobry, ma taki owocowy posmak, też ciekawy. Można też kupić tutaj, ale nie można kupić, powiedzmy tak hurtowo, tylko można kupić 2 butelki. Oni go nie produkują na sprzedaż, tak jakby do sklepów czy coś, tylko sprzedają go tylko tutaj. Jest taki produkt typowo regionalny stąd. Więc dowiedzieliśmy się o kawie, o rumie i o miodzie. I teraz będziemy ruszać w dalszą podróż. Hay unas figuras en la roca, ¿ok? Con un poco de imaginación, la formación natural de la roca, ¿ok? Mira, cuando vuelvan a Cuba, ¿ok? Y no encuentren habitación, acá se pueden quedar. Por lo menos es fresco. Por lo menos no mosquitos, no aire acondicionado, ¿ok? No problemas. Cuidado aquí con la cabeza, ¿ok? Tutaj ta jaskinia, Cueva del Silencio. Warto, myślę, że odwiedzić po drodze, będąc tutaj. No i to, tu banany rosną. Tutaj rośnie juka, pomidorki. O, ananasy rosną. To jest bardzo spokojnie. Taki naprawdę błogi spokój. Nazywa się to Dolina Valle del Silencio, czyli taka dolina ciszy. I naprawdę poza zwierzętami tutaj jest taka błoga cisza. Naprawdę fajne miejsce. Kolejny przystanek na naszej trasie podróży. Tutaj pan zatrzymał się przy takim jeziorku. Widok jest elegancki. Wstało słońce, miasto Viñales powoli budzi się do życia, a my ruszamy na kolejną przygodę, odkrywać drugą z dolin, które tutaj są nieopodal położone w Parku Narodowym Viñales. Tym razem będzie to Valle del Palmarito. Będziemy ją odkrywać też w taki sam sposób jak wczoraj. Podobało nam się to odkrywanie z pozycji konia, więc zmierzamy do naszego rancha, się zaopatrzyć w wierzchowce i ruszamy, żeby odkrywać tą drugą dolinę. O, tutaj mamy główną ulicę w Viñales, tam daleko kościół, oddali. Viñales w zasadzie to jest taka jedna główna ulica i parę odnóg. Jest to niewielkie miasteczko, około 29 000 mieszkańców. W tym regionie tego Parku Narodowego jest to największa miejscowość. No
Tak jak mówiłem, większość tutaj ludzi zajmuje się aktualnie wynajmowaniem tych Casa Particular, ale tak to oryginalnie zawsze to miejsce słynęło z rolnictwa, przede wszystkim z uprawy tytoniu, ale także kawy, manioku, juki i tak dalej. Wchodzimy do doliny Palmarito. Można zobaczyć, że ziemia tutaj, po tej stronie na przykład, tam do góry, jest taka pomarańczowa. To ze względu na wysoką zawartość żelaza w tej ziemi. Z tego względu ziemia ta bardzo dobrze się nadaje do uprawy właśnie tytoniu. Się mówi właśnie, że jest najlepsza ziemia do uprawy tytoniu. Ze względu na tą właśnie zawartość tego żelaza. Z tego sam pan tutaj mówił, to te mogoty, czyli te skały, zostały tak uformowane przez morze, które docierało aż tutaj. Mówi się o Kubie, że jest to wyspa, która jakby wynurzyła się z morza. Morze, które też docierało, wymywało skały, a te, które tu się stały, po prostu były najsilniejsze i dlatego tak są takie, powiedzmy, pojedyncze, wystające nagle z ziemi, z środka, takie góry, powiedzmy. No to ładnie wygląda. Po środku właśnie ta dolina, w którą idziemy, Palmarito. Więc to jest mural de la prehistoria. 4 lata, 18 artystów malowało ten mural. Przedstawiona jest tutaj ogólnie historia ewolucji. Widać tutaj te dinozaury różne, tutaj jakiś tam człowiek pierwotny. To jest jakby jedno z właśnie z tych miejsc, które tutaj jest napisane, że warto odwiedzić, Valle de Viñales. Po przejażdżce konnej po Dolinie Palmarito wsiadamy do autobusu turystycznego, który co godzinę objeżdża całą okolicę, zatrzymując się w najciekawszych do odwiedzenia miejscach. Tutaj hotel Los Jazmines, który został z powodu huraganu zamknięty niedawno, a tutaj panorama całej Doliny Viñales. Piękny widok, naprawdę. Mieliśmy szczęście, mamy autobus, który nas wozi po całej Dolinie Viñales do różnych punktów. Zmierzamy do jednej z jaskiń, żeby ją zobaczyć. I panowie, tutaj pani byli tacy mili, że pozwolili nam wysiąść, żeby zrobić sobie zdjęcie właśnie na tym widoku. Niesamowite. To jest wszystko takie luźne, nie ma reguł za dużo. Podoba mi się to. A tu jest ten autobus. Teraz dotarliśmy do jaskini Cueva del Indio. To jest nasz pierwszy przystanek w Parku Narodowym Viñales. Tutaj przyjechaliśmy autobusem. Jest to miejsce dosyć turystyczne. Jest tutaj sporo wycieczek. Za nami jak nie jedna wycieczka z Serbii i Czarnogóry. Patrzymy, bo mówią, że ta jaskinia jest bardzo ładna. Zobaczymy, jak wygląda. Zimno. Na pewno jest zimno. Dobra, może i tak trochę. Tak. Według tego, co było napisane. Tutaj też jest część, która jest zalana wodą, ponieważ ta jaskinia jest dosyć nisko położona i płynie tam rzeka podziemna, po której będziemy mogli się przepłynąć łódką jeszcze. A tutaj ta jaskinia. Bardzo ładna. Na Kubie jest dużo jaskiń. Odwiedziliśmy Varadero, odwiedziliśmy wczoraj jedną z jaskiń niewielką, ale ta jest bardzo duża. O i właśnie z tej jaskini, w której byliśmy, wypływa rzeka San Vicente. Tutaj jest taki mały wodospadzik. Dalej ta rzeczka sobie płynie. To jeszcze takie
miejsce z jakimiś pamiątkami i tak dalej. Trochę turystyczne, dosyć sporo turystów, ale myślę, że warto odwiedzić. Jeśli byście chcieli, to w Libanie mamy też takie podobne, ale to jest naprawdę w małej skali. W Libanie wielkie takie jaskinie, też zalane wodą częściowo, nazywa się Żejta. Lita, polecasz chyba, żeby wiedzieć. Gdzieś tutaj pojawi się link do jednego z filmów, w których odwiedziliśmy to miejsce. Możecie zobaczyć. Myślę, że na pewno warto odwiedzić. A tutaj też jest fajnie, spoko przeżycie. Też nie było drogie, było 150 pesos tylko za osobę, więc myślę, że warto. Że w Parku Narodowym Viñales można też zrobić przejażdżkę taką kolejką, nie kolejką linową. Taki park linowy jest. Jak Ci się, Rita, podobało? Pierwszy raz? Nie miedo. Bałaś się? Ale fajnie chyba, nie? I fajne widoki. Ale widoczki zajebiste. Polecam każdemu. Polecam. So what do you think? You can do it even with dress, yes? Yes, but it doesn't look very good. It's not comfortable, doesn't look very good, but you can do this. But you can do it. Yes, you are the example. Yeah. Yes, the proof. But better not to come here with that. But it's worth it. Of course. Yeah. Yes, you pay €5 for person, and really the views are Wow. incredible. Perfect. Tym razem podróżujemy taxi, czyli takimi taksówkami motorowymi. Niezbyt wygodne, ale przynajmniej w miarę tanie. W miarę. Dzisiaj mamy w planie jeszcze restaurację El Olivo. Została nam polecona przez kilka osób. Jest też w przewodniku, też było napisane, że jest warto. Dobre jedzenie z własnej farmy mają, która jest 3 km od Viñales. No i jest polecona, mówią, że dobre jedzenie i tak dalej. Wczoraj też byliśmy na kolacji w takiej restauracji śródziemnomorskiej Tres Hotas. Też dobra, też naprawdę dobre jedzenie. Tylko, że nie kubańskie, tylko takie hiszpańskie. Taki bar z tapasami i tak dalej, ale fajne. No i to będzie już ostatnia nasza przygoda w Viñales, bo jutro rano wracamy do Hawany. Mamy jeszcze tam 2,5 dnia i chcemy też je dobrze wykorzystać. Więc powoli już żegnamy się z Viñales, ale jeszcze nie żegnamy się z Kubą, bo to jeszcze mamy trochę do zobaczenia. Ostatni może widok jeszcze na naszą ulicę. Spokojne miasto, które warto odwiedzić, myślę, że na takie 2 dni, co, Rita? Myślę, że Ładnie, perfekcyjnie. perfekto. Nie więcej? Chyba nie. Chyba nie, no chyba, że ktoś naprawdę lubi To tutaj. jest komplet. Tak, 2 całe dni. No chyba, że ktoś naprawdę lubi, nie wiem, chodzić po górach albo robić jakieś tutaj atrakcje, zwiedzanie wszystkich jaskiń i tak dalej, ale tak myślę, że dla normalnego turysty 2 dni to są takie optymalne. No. Tak, to mas. Tu już nas czeka nasza casa particular. Zapraszamy. Zapraszamy. I do zobaczenia w Viñales. Jeszcze ostatni widok z dzisiejszego dnia na naszą kasę particular.
I znacznym plusem jest to, że można sobie wejść po schodach na dach, na tarasik. Widzimy zachodzące słońce. Tam w tle Mogoty, kościółek, palmy. Tam kolejne Mogoty. Piękny widok. Tu można sobie usiąść. Naprawdę fajnie. Także żegnamy słońce i kolejny zachód słońca będzie już w Hawanie. Po odwiedzeniu kubańskiej prowincji wracamy na ostatnie kilka dni do Hawany, by zobaczyć miejsca, których nie widzieliśmy podczas naszej pierwszej wizyty oraz przeżyć kilka niesamowitych przygód. Do zobaczenia!